Hej, hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. W ostatnim odcinku pokonaliśmy 2 bossów, dziś została nam wioska rybacka. Najprawdopodobniej, o ile skończymy ją całą, to nie zaczniemy bossa tej lokacji, ale zobaczymy. Wioska rybacka. Jest dosyć ważnym miejscem. Zwróćcie uwagę, że wojownicy noszą harpuny, które są związane z wielorybnikami. To była wioska wielorybników. I tak, wieloryby były ważne dla rybaków w dawnych czasach, bo taki wieloryb dawał dużo mięsa i dawał dużo materiałów, dzięki któremu było duże prawdopodobieństwo, że mieszkańcy wioski przeżyją głód, że im głód w sumie nie grozi. W Japonii też istnieje Bóg związany z wielorybami, więc nic dziwnego, że mieszkańcy wielbili tego wieloryba, uważając go za boski znak. Ten wieloryb okazał się istotą, która albo była wielką, albo stawała się wielką. O tym jeszcze sobie porozmawiamy, jak przyjdzie na to czas. Natomiast z tego wieloryba wychodziły widziadła. O nie, tego nie chciałam. Przeciwnika. No i widziadłami żywo zainteresowało się Byrgenwerf. Byrgenwerf wysłało uczonych oraz 2 tropicieli, Germana i Lady Marię, żeby zbadali zjawisko. I uczeni robili eksperymenty na ludziach, badali tych mieszkańców wioski oraz zabrali płód kos. Dziecię kos. Płód tego wieloryba wyrzuconego na powierzchnię. I spowodowało to, że kos utraciła swoje dziecko i zarzuciła klątwę na tropicieli.
przez co tropiciele zniknęli w koszmarze tropiciela. A mieszkańcy wioski poniekąd mogli się na tropicielach zemścić, bo teraz mogą gnębić tropicieli w koszmarze. Ten przeciwnik jest bardzo niebezpieczny. Niektórzy tropiciele kościoła kryją swą tożsamość i zatapiają w najciemniejsze uliczki miasta. To opończą męczonego człowieka powoduje, że nikt nie zwraca na nich uwagi. Tropiciele ci wypatrują wczesnych symptomów plagi i są pierwszą linią obrony na wypadek wybuchu epidemii. A może, gdy nadchodzi właściwy czas, znajdują symptomy plagi tam, gdzie wcale ich nie ma? Tak czy inaczej, żebrak na rogu ulicy nie zawsze jest tym, kim się wydaje. To jest strój Simona. Simon w ogóle dużo wie. A kaptur męczonego też znamy z tego minibossa, którego posłaliśmy do Josefki z podstawki, o ile dobrze pamiętacie. Także oni zbierali informacje. Takich dwóch czeka nas w tej studni. Natomiast my tą studnię załatwimy sposobem cheese'owym, bo naprawdę jest to dwóch trudnych przeciwników. A trzeba tam ich pokonać, żeby zdobyć ostatnią broń, przedostatnią broń z DNC, broń Lady Mari, która wrzuciła tą broń tutaj, kiedy przeraziła się tym, co uczyniono
płodowi surykatki. Teraz przebiegniemy, bo tam u góry jest szaman. I jeszcze ta ogromna ryba. A nam chodzi też, żeby zapalić lampeczkę. Niedobrze, że on tu jest. W tym miejscu też zresztą kończy się quest Simona. Bo Simon leży tu, jak widzicie. Who are you? I'm afraid I've made a botch of things. Oh, I can hear the bell now. The beast-eyed assassin. He's after me. Again. And again. Please. I need you to do something. This village is the true secret. Testament to the old sins. It feeds this hunter's nightmare. Please, so our forefathers sin. We hunters cannot bear their weight forever. It isn't fair. Dostaliśmy broń Simona. Broń Simona, jednego z pierwszych tropicieli kościoła uzdrowienia. Simon nie cierpiał broni palnej, a więc kuźnia kościoła przygotowała coś specjalnie dla niego. To ogromne, zakrzywione ostrze po transformacji może służyć jako łuk. Tylko najbliżsi przyjaciele Simona powstrzymywali się od drwin na widok jego wyposażenia. Któż był na tyle szalony, aby wyruszyć na bestię z nędznym łukiem? Ja wam przyznam, że ja lubię łuk. Jak mam możliwość, to zazwyczaj nim gram. Ale nie tyczy się to Bloodborne'a. Klucz do wewnętrznej komnaty w celi pod archikatedrą. W komnacie znajduje się w samym środku podziemnej celi. Przybywa samotny szaleniec. Nosi skórę bestii i bije w dzwon, który nie wydaje dźwięku. Tych, którzy usłyszą bezwdzięczny dzwon, czeka niekończąca się śmierć. Tak, my też usłyszymy ten dzwon i wtedy będzie się pojawiał jeden tropiciel. Dlatego my się rozprawimy z nim pierwsi. Tylko może najpierw wyczyścimy po prostu to, co nam tu zostało do zrobienia. Z pominięciem tej ryby nie czuję potrzeby, żeby ją zabijać.
Być może spróbujemy go zajść od tyłu. Już teraz nic tam więcej nie przeszkadza nam. O, nie. Ma jeszcze za dużo życia. Wracamy do celi. Gdybyśmy teraz nie pokonali tego kolesia, to by 3 razy z nami walczył, a tak być może uda się tylko raz usłyszeć ten dzwon. To jest Brador. Skalp przerażającej bestii kleryka, będący dowodem, że tropiciel Brador, zabójca kościoła uzdrowienia, zgładził swego towarzysza. Następnie zaczął nosić skalp przyjaciela na własnej głowie i ukrył się w podziemnej celi. Kościół dał mu pojedynczy, bezwdzięczny dzwon śmierci, aby upewnić się, że jego sekrety nie zostaną wyjawione. Tak, czyli był takim asasynem, który zabijał tropicieli, którzy wiedzieli za dużo, czyli w tym Simona. I Brador mógłby być fajnym nawiązaniem do tego, kim my byliśmy. W pierwotnej wersji, bo przecież my Look who's here. mieliśmy zabić naszego przyjaciela Laurensa. Welcome to my quarters. I've never entertained a guest before. Are you going to kill me? After all you've done, kill me? As if to right your wrongs. What is it? Aren't you going to... Or perhaps beg? Well, leave off. What is it? Oh, well... Nothing changes. Such is the nature of man. Obłąkańcza broń tropicieli dzierżona przez Bradora, zabójcę kościoła uzdrowienia. Upuszczacz krwi przyjmuje swą prawdziwą i przerażającą postać po tym, jak zasmakuje krwi z samego wnętrza czyjegoś ciała i duszy. To jedyny efektywny sposób uwolnienia zanieczyszczonej krwi, a przynajmniej tak uważał Brador nawet po zamknięciu w swej celi. Tak. Mamy z głowy teraz jego duchy, które by nas przez całą wioskę maltretowały. Więc możemy spokojnie kontynuować podróż po wiosce rybackiej. Tu został położony słonecznik. Być może była tu Lady Maria, która postawiła grób na widoku na ciało surykatki Kos. Dlaczego mówię, że to jest surykatka? Bowiem z opisu 1/3 pępowiny wiemy, że wielcy nie mogli mieć dzieci, czyli to nie mogła być wielka.
Nie wiemy, jak się nazywała. Była to po prostu surykatka wielkiej Kos. I Kos, dowiedziawszy się o tym, że jej dziecko zostało zabite przez tropicieli, zrzuciła na tropicieli klątwę. A jednocześnie przecież pobłogosławiła Romową, żeby stała się wielkim i ukryła iluzję. Gdybyśmy nie zabili Bradora tam na dole, to tutaj by się pojawił pierwszy jego duch. Tamta postać z tą wielką różdżką będzie w nas rzucała piorunami. Więc fajnie byłoby się jej pozbyć. I zauważcie, że oni w ogóle krwawią jakby na biało. To też była pewna oznaka tego, że że są bliscy zostania wielkimi. Te psy bardzo przypominają mi psy z Sekiro, te ze źródlanego pałacu. Boże, ależ one mnie tam irytowały, zwłaszcza jak próbowałam sposobem pokonać, jak on się nazywa? Wojownika Shimena? To było odważne, muszę przyznać. Nieomal zginęłam. Swoją drogą źródlany pałac był naprawdę ładną lokacją i miał fajną muzykę. Boss końcowy zresztą też był ładnie zrobiony. W Bloodborne natomiast chyba najbardziej podobała mi się walka z Lady Marią. A jak u was? Dajcie znać.
A teraz z tyłu tego budynku jest jeden przedmiot i trzeba iść bardzo powoli, ostrożnie, żeby nie spaść. Na szczęście widać krawędź. I idziemy dalej. Tak to cały czas zbieramy set Bradora. Bo tutaj pojawiłby się po raz drugi. Musimy się cofnąć kawałek. Tak, rozglądam się, bo być może dojrzę granicy koszmaru. Nie jestem jednak pewna, co widzę. O, zaraz sobie odblokujemy skrót do latarni.
To są te skorupy, co na nas spadły. Jakiś czas temu. W koszmarze. Te białe panie ślimaki miały się pojawić w Jarnam i mówiły po grecku. Zrezygnowano jednak z tego pomysłu i no, istnieją tylko tutaj. Szukam teraz niebieskiego eliksiru, bo zaraz czeka mnie walka z szamanem i tymi 3 paniami ślimakami, co prowadzi do tego, że łatwo tu zginąć. Dlatego gdybym mogła użyć eliksiru, to podeszłabym relatywnie blisko i zakradłabym się relatywnie niepostrzeżenie. Natomiast no, trzeba sobie radzić bez tego. Słyszeliście, jak panicznie naciskam pada? Oj, tak jak gra zdecydowanie nie sprzyja relaksowi. Tak słyszycie być może zimową latarnię. Tu byłby 3. Brador. A tam oczywiście, gdzie leży to truchło, to jest nasza arena z ostatnim bossem, DNC. Odblokowujemy ostatni skrót. Tam droga prowadzi do sieroty Kos, czyli naszego bossa. Natomiast czeka nas jeszcze wycieczka w tamtą stronę, po jedyną możliwą krwawą skałę w DNC. I żeby szczyzować wielkie ryby. Natomiast zanim to zrobię, to oczywiście chciałabym spędzić echa. Okej, oczywiście standardowe przygotowanie się do starcia z zimowymi latarniami. Zakładamy set straży grobowej, ekwipujemy leki na uspokojenie oraz miecz Ludwiga. Wydaje mi się, że nawet te ślimacze panie zwiewają przed tym przeciwnikiem. Te zimowe latarnie są trochę trudniejsze od wersji z koszmaru Menzisa. Na szczęście Ludwik daje radę.
Okej, przyszedł czas na ryby. Sposób jest taki, żeby zwabić jednego przy pomocy noża, zacząć w niego bić, a potem zatruć go ostrzem szamana. Dzięki czemu on rzuci się na swojego kolegę. Jak jednak zaraz zobaczycie, nic nie poszło tak jak powinno. Najpierw były trudności z trafieniem, potem nieplanowana wycieczka w dół. No to czeka mnie szybka przebieżka, skok w bok po jedną krwawą skałę z DNC i powrót do znienawidzonych ryb. No a potem długie i nudne bicie sposobem. Doskok w okienku pomiędzy atakami. A być może widzicie, że wcale nie jest tak łatwo trafić w to okienko. Zwłaszcza jak atakują te dwie ryby naraz. No i finalnie nie udało się użyć noża szamana. No i wyprztykałam się z fiolek. Broń tropiciela dzierżona przez Lady Marię z astralnej wieży zegarowej. Ten zdradliwy miecz pochodzi z tego samego kraju co Chicago Skanehurst. Chicago? Jednak nie żywi się krwią, a wymaga wielkiej zręczności. Lady Mary przypadła do gustu za cecha Rakujo, gdyż, mimo że była daleką krewną królowej, nie lubiła ostrzy krwi. Pewnego dnia pozbyła się swojego ukochanego Rakujo. Wrzuciła je do mrocznej studni. Strasznie długo to zajęło, no ale przynajmniej nie zginęliśmy, choć prawie. Ja Wam bardzo dziękuję. Oczywiście dzielcie się ciekawostkami i widzimy się następnym razem. Pa, pa!